Witam ponownie. Dzisiaj chciałem Wam pokazać pałac starosty żytomierskiego. Pałac usytuowany na stoku wzniesienia, łagodnie opadającego ku dolinie rzeki. Budynek ustawiony jest na godzinę 13, zgodnie z obowiązującymi wtedy zwyczajami. Na północ pałacu usytuowana jest oficyna pałacowa, do której wrócimy pod koniec. Pałac zbudowany został po 1762 roku dla Jana Franciszka Rostworowskiego, starosty żytomierskiego. Architekt tego pałacu jest nieznany. Później majątek należał do rodziny Götzendorf-Grabowskich. Tutaj widzimy wejście boczne do pałacu ze schodami i wejście do wysokich piwnic. Sprawdzimy, czy jest otwarte. No, niestety nie. Piwnice są pozamykane. Wracając do historii, następnie pod koniec wieku przeszedł w ręce niemieckie, w których utrzymywał się do 1939 roku. Po II wojnie światowej pałac przejęty przez Skarb Państwa na mocy ustawy o dobrach martwej ręki. Pałac jest murowany z cegły, tynkowany, kryty dachem dwuskładowym z papy, wzniesiony na rzucie wydłużonego prostokąta, 13-osiowy, wysoko podpiwniczony. Zresztą widać to na obecnym filmie. Po obu stronach elewacji wzdłużnych na osi środkowej znajdują się trzyosiowe owalne ryzality. Okna przyziemia zbliżone do kwadratu, właśnie na nie teraz patrzymy, natomiast okna pierwszej kondygnacji w kształcie wysokich stojących prostokątów. Pierwotnie budynek zwieńczony był masandrowym lub łamanym dachem czterospadowym. W XIX wieku dobudowano partię mezonina i wykonano obecny dach. Nad ryzalitami wzniesiono wstawki kryte osobnymi dwuspadowymi dachami. Wzmocniono też naroża budynku przyporami. W ryzalicie ogrodowym, na którym teraz się znajdujemy, w przyziemiu sala terenna, nad nią owalny salon. Do elewacji przylegają zewnętrzne dwubiegowe murowane schody o pełnych balustradach, prowadzące na taras, na którym obecnie stoję. Zajrzymy do środka. Zejdziemy sobie drugą stroną schodów. Jeszcze tylko spojrzymy na ryzalit. I resztę pałacu. Schodzimy na dół.
Obecnie widzimy dwubiegowe schody, ryzalit i skrzydła pałacowe. Jak widać, okna poddasza są zbliżone do małych prostokątów. W budynku opodal pałacu znajdowały się toalety. Widać jeszcze ówczesne deski do zamykania. Zajrzymy sobie przez okno do środka. Jednak dzisiaj nie będziemy wchodzić, bo nie jestem na to przygotowany. Jak widać, stropy są już niestety pozarywane. Widać spróchniałe belki i deski. Do środka postaram się wejść następnym razem, odwiedzając ten pałac. Znowu spojrzymy sobie do środka pałacu. Tu również widać spróchniałe deski. Niestety bardzo zniszczone wnętrza. Podejdziemy sobie jeszcze do drzwi, zobaczymy, czy tędy może da się wejść. Chociaż kawałek pałacu zwiedzić. Niestety zamknięte. Obecnie przechodzimy koło przypory wzniesionej w XIX wieku do podtrzymania ścian pałacu. Odwiedzając drugi raz pałac, na pewno nie cofnę się przed tym, żeby do niego nie wejść. Znajdujemy się przy frontowym ryzalicie, w którym niegdyś mieściła się okrągła sień. Zejdziemy do środka przez okno. W sieni sufit podparty jest filarkami wmurowanymi z cegły.
główne drzwi wejściowe do pałacu. Niestety, jak widać, zamurowane. Jak widać, ktoś zaczął to remontować i niektóre okna zostały wymienione na nowe. Na elewacji szczytowej południowej, na której się teraz znajdujemy, znajdują się schody zewnętrzne, po których wejdziemy i zobaczymy przynajmniej przez drzwi, co się znajduje w pałacu. Drzwi niestety zamknięte na kłódkę, natomiast jest szpara, przez którą zajrzymy do środka. Niewiele niestety nie widzimy, natomiast jest tu jakaś stara wanna. Teraz widzimy parkiet, który był na pierwszej kondygnacji w jednym z pomieszczeń. I teraz czas na oficynę. Oficyna mieszkalna, usytuowana w pobliżu pałacu, późnobarokowa, z trzeciego ćwierćwiecza XVIII wieku, wzniesiona na rzucie wydłużonego prostokąta wygiętego w łuk, murowana z cegły tynkowana. Na uwagę zasługują okna i drzwi, na parterze zamknięte półkoliście z archivoltami, klucze związane z owalnymi oknami znajdującymi się powyżej. W górnej kondygnacji okna i wnęki zamknięte półkoliście. Narożniki elewacji lekko zaokrąglone. Elewacja tylna i boczna pozbawione podziałów i okien. Elewacja od strony podwórza ma charakter gospodarczy. Zespół pałacowy uznawany jest za jedną z najbardziej interesujących rezydencji barokowych w regionie. Na szczególną uwagę zasługuje wyjątkowe rozplanowanie wnętrz pałacu z 2 owalnymi salami. W zespole wyróżnia się również wzniesiony na planie łuku budynek, pierwotnie oficyny, a później spichlerza.
i stara karuzela. Pewnie w czasach, gdy w pałacu znajdowała się szkoła, miejsce to tętniło życiem i gwarem dzieci. Dobrze, czas na kilka zdjęć i kończymy dzisiejszy odcinek. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków, w których na pewno odwiedzimy inne ciekawe miejsca. Jeżeli Ci się spodobało, zasubskrybuj kanał i daj lajka. Do zobaczenia wkrótce.